Witajcie! Cześć! Dzisiaj cały dzień poświęcamy na piesze wędrówki. Właśnie startujemy z kempingu na kilka różnych punktów widokowych. Jeszcze nie wiemy, ile dzisiaj przejdziemy, ponieważ nie mamy całkowicie zaplanowanej trasy. Ale dużo. Planujemy dużo przejść. Właśnie. Mamy bardzo ambitne plany na dzisiejszy dzień, takie, żeby dużo chodzić, ale nie są to konkretne, wyznaczone miejsca, więc po prostu ruszamy z kempingu przed siebie. Także zapraszamy Was do oglądania. Z kempingu ruszamy w prawo. Wczoraj troszeczkę jechaliśmy w tą stronę rowerami, a dzisiaj idziemy pieszo. Zanim dojdziemy do pierwszego punktu, to cały czas kierujemy się tutaj główną drogą, chodnikiem przy tej głównej drodze i po naszej prawej stronie płynie sobie rzeka Moza. Przeszliśmy jakieś dopiero kilometr może od kempingu, także na razie początek. Kierując się znakami, tutaj z tej głównej drogi prowadzącej od kempingu skręcamy do góry. Zamiast kierować się do głównego parkingu, który jest przed wejściem na ten pomnik, postanowiliśmy skręcić sobie tutaj w taką boczną uliczkę między domy, bo chcemy troszeczkę uciec z głównej drogi w taką bardziej leśną. Zobaczymy, czy nas doprowadzi do celu ta droga, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak. Po kilku minutkach doszliśmy do takiego punktu z ławeczkami, gdzie można sobie odpocząć. I zaraz wychodzimy tutaj do znowu ścieżki asfaltowej. No i na swojej trasie spotkaliśmy tutaj znak informacyjny, że mamy iść w tamtą stronę do góry. Jesteśmy w końcu na naszym pierwszym punkcie, który sobie obraliśmy za dzisiejszy cel. Tu jest mapka. Tak wygląda tutaj cała polanka. A my kierujemy się tam na górę. Jeszcze czeka nas takie małe podejście. Tutaj sobie pójdziemy właśnie tym chodniczkiem i dojdziemy tam pod sam pomnik. I jesteśmy. A teraz będziecie mogli zobaczyć, jakie stąd są piękne widoki. Mogliście zobaczyć już widoki. Tutaj ten słynny pomnik 4 synów Ajmona. A my teraz ruszamy dalej. Teraz czas na kolejny punkt. Mam nadzieję, że uda nam się dostać tam na górę, na skałki. Zaraz będziemy szukać specjalnej ścieżki, żeby tam wejść. Także idziemy. Pomnik został za nami. Tutaj mamy tą polankę i my ruszamy tutaj do góry po tej ścieżce. No i tutaj mamy takie oznaczenie na słupie i kierujemy się tu w prawo. Zobaczymy, gdzie on mnie wyprowadzi. Podejście jest tutaj chwilami dosyć strome po tych skałkach, a skałki są bardzo śliskie, więc trzeba uważać. I zdecydowanie warto mieć odpowiednie buty. Jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym. Te skałki są troszeczkę niżej, zaraz przeniesiemy się na te wyższe, ale widoczki mamy piękne. Idziemy tam do góry. Jesteśmy tutaj na skałkach. Mamy taki piękny widok na rzekę, na miasto, ale naprawdę trzeba tutaj bardzo uważać, ponieważ te skałki są bardzo strome. Zaraz Wam je pokażę z drugiej perspektywy. Tam widać pomnik, na którym byliśmy wcześniej, a tutaj muszę zejść trochę niżej, ostrożnie. Zobaczcie, te skały wyglądają tak, trzeba się naprawdę dobrze tutaj trzymać, tak jak Bartek teraz tam stoi. Tutaj widzicie, te skały są bardzo strome i tak jak mówiłam, z tej strony jest totalnie przepaść, więc zdecydowanie trzeba tutaj zachować ostrożność. A teraz będziecie mogli zobaczyć kilka ujęć z drona. Już wiecie, jak wygląda ten punkt widokowy i co możecie zobaczyć tutaj z góry. My teraz po krótkiej przerwie, po lataniu dronem zbieramy się i idziemy dalej. Planujemy dotrzeć tam do kolejnych skałek, które widzicie tam w tle.
Zobaczymy, czy uda nam się tam przejść. Teraz idziemy szukać odpowiedniego szlaku. Ale naprawdę trzeba tutaj bardzo uważać, bo jak sami widzicie, jest dosyć stromo, więc trzeba zachować ostrożność. Od jednego punktu widokowego do drugiego szlak prowadzi przez lasek. Czasami trzeba podejść po skałkach, czasami jest taka fajna ścieżka jak tutaj, ale idzie się naprawdę fajnie. Jest mega ciepło dzisiaj, bo jest ponad 20 stopni, więc idealna pogoda na rozpoczęcie sezonu karawaningowego i pierwsze wycieczki takie wiosenne w góry. Tam w oddali widzimy nasz kemping, więc jak widzicie, nie jesteśmy daleko od niego, a widoki już mamy piękne. I jeśli ktoś chce pochodzić po górkach, to jest to idealne miejsce, naprawdę. Tam za tymi drzewkami jest piękny punkt widokowy. Nie widać go tak, bo tam są skałki. I chcieliśmy tam wejść. Byliśmy już w połowie tego przejścia, ale ja pod stopami zobaczyłam żmiję zygzakowatą i szczerze mówiąc po prostu spanikowałam i uciekłam stamtąd od niej jak najdalej. Więc odpuszczamy sobie ten punkt widokowy i idziemy dalej. W końcu żmija spotkała żmiję. Po zejściu od punktów widokowych dotarliśmy tutaj do rozwidlenia i do Montermy mamy 3 km 100 metrów. Kierujemy się tutaj w dół, w prawo będziemy szli. Zobaczymy, jaka trasa na nas czeka tutaj. Wyszliśmy z lasku teraz już na asfaltową ścieżkę. Zaraz dojdziemy do głównej drogi i zrobiliśmy już jakieś 7 km, ale jest to dla nas za mało. I teraz, biorąc pod uwagę, że wychodzimy bardzo blisko kempingu, idziemy... Nie widać busy i kampery. Tak, właśnie, dosłownie tak jak Bartek mówi, widać stąd kemping już, więc idziemy do sklepu, zrobimy sobie małe zaopatrzenie wody i ruszamy w drugą stronę. No nie ma co ukrywać, odkrywacie troszkę z nami Ardeny. Zobaczycie to wszystko, Co udało nam się zwiedzić, biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy dokładnego planu, więc chodzimy sobie tak wokół tutaj, w same najważniejsze, najciekawsze punkty. Także idziemy. Jeśli ktoś będzie chciał startować z kempingu, tego, na którym my byliśmy, ale trochę inną trasą, to polecamy Wam zacząć w tym miejscu, tutaj przy tych znakach. My o tym nie wiedzieliśmy, że tutaj jest wejście na ścieżkę do lasu, a wychodziliśmy teraz tą ścieżką tutaj za mną, więc zdecydowanie tutaj trasa byłaby lepsza. Tam jest kemping i my szliśmy właśnie tutaj wzdłuż tej głównej drogi, a tak naprawdę powinniśmy pójść tędy. Tutaj na znaku są właśnie żółty, biały i czerwony oznaczenia, o którym my nie wiedzieliśmy, nie zauważyliśmy go w ogóle. I wystarczyło tutaj pójść do góry i tam zaraz są znaki, jak kierować się na te najważniejsze punkty widokowe. Odwiedziliśmy Carrefour koło kempingu, kupiliśmy sobie kilka małych butelek wody, do tego jakiś izotonik. Nie było to drogie, zapłaciliśmy 5 euro za wszystko. A teraz Zrobiliśmy jeden szlak o długości 7 km. Jeżeli ktoś będzie chciał tak jak my kontynuować, to zapraszamy dalej. A jeżeli ktoś będzie chciał zakończyć na 7 km, no to wraca do kempingu. i w związku z tym, że tak sobie szliśmy i zobaczyliśmy tam przed nami flagę, jest to punkt widokowy i właśnie na niego będziemy się kierować. Także zobaczymy, ile będziemy mieć do niego kilometrów, bo najpierw musimy przejść przez całe miasteczko. Tam po naszej lewej stronie jest rzeka, a my kierujemy się tutaj do góry. Musimy wybrać tutaj odpowiednią drogę, żeby się tam dostać, więc zaraz będziemy szukać szlaku. Tym razem w porę zobaczyliśmy znaki, które kierują nas na ten punkt widokowy i kierując się znakami właśnie będziemy tutaj wchodzili pod górkę. Z asfaltowej ścieżki między domami wchodzimy tutaj prosto do lasu. Także idziemy bezpośrednio pod górę cały czas. Szlak był oznaczony żółtą kreseczką, więc kierujemy się tędy. Zobaczymy, ile nam zajmie dojście do celu. Z lasku wyszliśmy tutaj na takie rozwidlenie, na krzyżówki i jest tutaj również mały parking, jeżeli ktoś chciałby się już tutaj zatrzymać, a nie iść przez całe miasteczko tak jak my, więc można tu podjechać autem. No i my się kierujemy tutaj za znakami i musimy wejść sobie tutaj. Jak sami widzicie, wszystko jest oznaczone. Dosłownie kilka metrów podchodzimy tutaj tym asfaltem i od razu odbijamy na lewo do lasu. Tutaj na drzewie jest oznaczony szlak, więc warto tu zwrócić uwagę, że od razu skręcamy do góry. Od tego parkingu tutaj od krzyżówek, jeżeli ktoś chciałby najpierw sobie odpocząć, zanim pójdzie na punkt widokowy, to tutaj na dole ma ławeczki
a z góry już zaczynają się rewelacyjne widoki. A my idziemy dalej. W sumie przeszliśmy już ponad 10 km, bo to jest cała nasza trasa jak na razie dzisiejsza, ale jeżeli ktoś chciałby od kempingu przyjść tylko na ten punkt widokowy tutaj, no to jest to około 3-3,5 km. My jesteśmy już prawie u celu. Tutaj widzicie już flagę, także zostały nam ostatnie metry, takie dosłownie tutaj podejście po tej góreczce na sam szczyt. I jesteśmy. To miejsce widzieliśmy z daleka z miasta. Udało nam się tutaj dotrzeć. Wejdziemy tu na te skałki, żebyście mogli zobaczyć wszystko z góry. I jest tu rewelacyjna ławeczka, na której na pewno spędzimy teraz trochę czasu. Stamtąd przyszliśmy. Tu jest całe miasto, most, widoki rewelacyjne. A teraz czas na przerwę, zanim pójdziemy dalej. Z tego punktu także będziecie mogli zobaczyć teraz kilka ujęć dronem. Zobaczycie, jak to wygląda z góry. Już wiecie, jak wygląda to miejsce z góry. My zaliczyliśmy krótką przerwę i teraz idziemy dalej. Tam byliśmy przed chwilą. Wyszliśmy tutaj do góry troszeczkę i musimy Wam zaznaczyć, że jest tu wiele punktów, gdzie można sobie w tym lasku usiąść. Są stoliki, ławeczki, a my będziemy szli tutaj dalej. Idąc cały czas prosto tym szlakiem, naprawdę mijamy wiele takich punktów jak ten, gdzie teraz Bartek sobie odpoczywa. Odpoczywa, bo powiem Wam szczerze, że to pierwsze takie upały w tym roku i naprawdę dają siwe znaki, kurde. Tak, jest gorąco, bardzo gorąco, ale dzięki takim przerwom mamy naprawdę rewelacyjne widoczki. Pokaż widzom. Damki ktoś ustawił. Widziałam właśnie, zobaczcie. Coś takiego mijamy po trasie. Mega to wygląda. Po raz kolejny na naszej trasie spotykamy coś takiego. Nie wiemy, o co z tym chodzi, bo nie zagłębialiśmy się w historię tego, ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie. I jeżeli ktoś wie, z czym to jest związane, no to zostawcie komentarz, bo chętnie o tym posłuchamy. Po około 1,5–2 km od poprzedniego punktu, gdzie lataliśmy dronem, dotarliśmy do kolejnego, na którym znajduje się flaga. I jego również widzieliśmy z miasteczka, więc dotarliśmy do celu, który sobie obraliśmy. I zaraz zobaczycie, jakie stąd są widoki. Z tego punktu mamy takie widoczki. Rewelacyjnie to wygląda. Tutaj nie robimy przerwy, idziemy dalej. A na trasie również coś mamy dla miłośników tak zwanej patelni dla opalaczy. Patrzcie, fajna polanka, gdzie tylko kocyk rozłożyć i śmiało można się opalać. Jesteśmy drugi raz w Ardenach. Wcześniej byliśmy w Belgii, teraz jak wiecie jesteśmy we Francji i musimy przyznać, że te miejsca robią na nas ogromne wrażenie. Jest tu wiele ścieżek rowerowych i takich szlaków turystycznych pieszych. Możliwości do spacerowania jest tutaj multum. I co ważne, musimy zaznaczyć, że można tutaj spacerować z pieskami. Więc dla osób, które mają zwierzaki, też jest to idealne miejsce na wyjazd, ponieważ bez problemu mogą z nimi tutaj chodzić. Widzieliśmy bardzo dużo osób z psami, więc na pewno nie ma z tym tutaj problemu. Także zachęcamy do odwiedzania tych miejsc. W sumie po 14 km dotarliśmy z powrotem do miejscowości Monthermé. Zeszliśmy już z tych fajnych takich szlaków, które prowadziły przez las i sami zobaczcie, aktualnie
Jesteśmy już w mieście, tutaj mamy rzekę. Teraz będziemy szli sobie tutaj wzdłuż rzeki. A jutro tą ścieżką rowerową będziemy jechać. Tak jak Bartek mówi, jutro wybieramy się na rowery i prawdopodobnie tędy będziemy przejeżdżać. Tylko że jutro planujemy dosyć długą trasę. Jak się uda, to minimum 50 km na rowerkach. Mamy nadzieję, że więcej, ale to wszystko wyjdzie jutro. Dzisiaj, teraz już przez miasto, wracamy na kemping, więc zachęcamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa. Pa!